Cześć, dzień dobry, witajcie ze szlaku. Mamy chyba 8:20 i ruszamy z parkingu w Korbielowie pod zajazdem Smrek. Ruszam trochę inaczej niż zawsze, bo zawsze szedłem tym głównym szlakiem tam z parkingu, a teraz przeszedłem na drugą stronę i ruszam żółtym i będziemy robić taką pętelkę dookoła. Razem wyjdzie około 21 km. Zdążyłem się już zdenerwować rano, bo okazuje się, że na parkingu ten parkometr tak średnio działa w zimnie. Mamy około 0 stopni i musiałem wyłuskiwać gdzieś drobne, bo się okazuje, że aplikacja też nie do końca w niedzielę działa, bo aplikacja przewiduje, że parkowanie jest tylko do soboty, parkometr jest do niedzieli, jest podany numer konta, ale z kolei zasięgu nie ma, także wiecie. Ale nic mi nie zepsuje nastroju. Dzisiaj, jak widzicie, jestem sam. Ostatnio miał być wypad samotnie, ale się nie udało. Dzisiaj się udało i idę sobie sam w swoim tempie, na swoich zasadach. Dzisiaj będzie głowa odpoczywać. Jest pięknie, zobaczcie to. Jak tu jechałem, to naprawdę miałem wątpliwości, bo padał deszcz, ale aktualnie, zgodnie z prognozami, jest zachmurzone i pada śnieżek. Więc jak dla mnie rewelacja. Wiecie, dopiero wysiadłem z samochodu, także dajcie mi się rozkręcić. Zabrałem dzisiaj drona ze sobą, ale obawiam się, że nic z tego nie będzie z 2 powodów. Pierwszym powodem będzie to, że jest 100% zachmurzenia i nie będzie po co latać. A drugim ważniejszym powodem będzie to, że tam jest mnóstwo stref nielatanych. Jest tam rezerwat Pilsko na górze. Wprawdzie taki fragment nie na samym szczycie, ale niestety cały pas szczytowy leży po stronie słowackiej, a aplikacja słowacka mówi, że to jest obszar chroniony. Więc jest szansa, że dzisiaj nie polatam, że nie będzie przebitek. A tymczasem idę i widzę, że nie byłem tutaj dzisiaj pierwszy. Ktoś tutaj będzie na szlaku. Zobaczymy. Powiedzcie mi, co to jest za znak? Zwolnij, bo co? Ciekawe. A tymczasem idę takimi wioseczkami. Cisza, spokój, naprawdę głowa odpoczywa. Takie przepiękne, zobaczcie, chatki stare. No niesamowicie, muszę przyznać. Zupełnie spontanicznie ten szlak wybrałem. Zobaczymy, jak będzie dalej. Ale na razie wygląda to obiecująco, wiecie, tak powoli, bez spiny. Cisza, spokój, jeszcze się nie obudzili ludzie w tą niedzielę. O, zaczyna się coś bardziej terenowego. Taka paciaja pod nogami momentami. Zdecydowanie fajniej poza głównymi szlakami. No gdzie żeście tu zostali? No chodźcie, że ja nie wiem, na chwilę was spuścić z oka. Tak sobie idę i rozmyślam. Próbowałem w głowie znaleźć pierwszy raz, kiedy wybrałem się w zimę w góry. Wiecie, odczarowałem ten taki mental, że w góry to tylko latem. No i pamiętam, nie pamiętam z kim, chyba to było biegowo nawet z ekipą. I pamiętam ten dziwny kontrast. Ja w leginsach, wiecie, z plecaczkiem, z bukłakiem, w biegowych butach. Nagle siatka
a za siatką narciarze. Także kontrast był taki, że utkwił mi w głowie, mimo tego, że już jakieś 10-15 lat temu to się wydarzyło. No, aż się człowiek uśmiecha, jak sobie to przypomni. No i na chwilę pozostawiamy szlak żółty i skręcamy na Przełęcz Glinne i na Halę Miziową. 3,45. O, miejmy nadzieję, że dojdziemy tam szybciej. My idziemy najpierw na Pilsko, a potem na Halę Miziową. Także może tak być. No nic, skręcamy w ten czerwony i zobaczymy, jak to będzie. A tymczasem czerwony szlak, czyli główny szlak beskidzki, i pojawiły się takie słupki. Kto wie, co ten słupek oznacza? Dajcie znać w komentarzach. A dla tych, co nie wiedzą, oznacza granicę. Także zobaczcie, po tej stronie mamy Słowację, a po tej mamy Polskę. Także tam już jest Słowacja. Czekajcie, bo coś krzywo jesteście. Wyciągnąłem kijki, bo jest już ślisko. Jest tak zlodzone troszkę, ale żeby nie było, pierwsza gleba już dzisiaj była, także nie byłoby wypadu, gdybym nie zaliczył gleby. Także na dupie już siedziałem. Na szczęście nic się nie stało. Po raz kolejny powtórzę, że czas zmienić buty, bo są już śliskie, albo wymienić podeszwę. Jeszcze nie wiem, zobaczymy. Słyszę samochody. A jak słyszę samochody, to znaczy, że dochodzę do Przełęczy Glinne. Mam za sobą 2,5 godziny, 9 kilometrów i spotkałem 2 osoby. 2 gości z kijami, no i 3 panie na koniu. Także no, dzisiaj jest naprawdę tłoczno na szlakach. No, ale wiecie, to jest właśnie plus takiej pogody. Z jednej strony nie macie widoków, no ale z drugiej strony tabunów turystów, tabunów piechurów też nie będzie, z uwagi na to, że no nie ma po co, nie? To już tylko tacy, którzy chcą połazić, którzy lubią połazić, wychodzą, więc ocie panie. Także no chyba będę musiał przestać nagrywać i skupić się na tym, żeby nie wybić zębów, bo jeszcze mogą się przydać do następnych ujęć. Słuchajcie, postanowiłem was wrzucić na klatę. Jak się przewrócę, to wezwiecie pomoc, co? Możemy się tak umówić? Czekajcie, założę rękawiczkę. Jakbym się gwiznął i nie byłoby ze mną kontaktu, to wzywajcie pomoc, dobra? Jeszcze kawałek, tu będzie najgorzej. Bo tam jeszcze były kamyczki, korzenie. O, i pięknie. I dochodzimy do Przełęczy Glinne. Tu gdzieś jest restauracja. Nawet myślałem o tym, żeby się zatrzymać na obiad. Ale zjadłem batona i mi przeszło. Dzięki, że trzymaliście kciuki, bo momentami było naprawdę gorąco. No i taki monotonny to ten szlak. Nic się nie dzieje. Poza tym, że trzeba być skupionym, bo jak widać chwila nieuwagi i można złapać lód i fajnie ujechać. A tu mamy granicę polsko-słowacką, proszę. A jest restauracja, ale chyba nieczynna. Tak się prezentuje Przełęcz Glinne. My tu wchodzimy z powrotem na czerwony szlak. Miziową mamy godzinę 30. I tak to tam wygląda. Chłopaki z saniami. Nie wiem, gdzie idą. Nie mówili po naszemu, ale generalnie patrzcie, sanie, namioty. Oni tak na grubo idą. A szybka pauza w drodze na szczyt. Jeszcze kawał podejścia mam. A generalnie zgłodniałem. Batona już przepaliłem, a mam bułę. Łyczek herbaty. A czemu by nie? Nie ma jak. Dobra herbatka i bułeczka na słupku granicznym. Od razu morale wraca. Także jeżeli coś jecie,
Do smacznego. Zakończę bułę i lecę dalej, bo samo się nie zrobi. Tu. Tam. I aż tam. Także jest grubo. O, połowa podejścia. No i wchodzimy w obszar chroniony. Zakaz ognisk, zakaz zrywania kwiatków, zakaz zbaczania skór ze szlaku. Nie na nartach i nie na skuterze śnieżnym. Także wchodzimy w ten pas chroniony. Wprawdzie nie ma nic o dronach, no ale wiecie, i tak nie ma po co ryzykować. A z ziemi są równie piękne widoki. O, ta końcówka jest przepotworna. Tam już powoli majaczy się szczyt. Ale ta końcówka jest przepotworna. Takie piony. Nie chciałem się włączać, bo dużo ludzi było. Ale po prostu pionowa ściana. Myślałem, że od strony hali miziowej jest stromo, ale tam to jest, wiecie, małe miki. O, teraz muszę baterię wymienić, bo mi został 1%. Także może zgasnąć. Słyszeliście tą ciszę? Niesamowicie. Jest tak biało, że już mnie normalnie boli cały przód głowy, całe oczy mnie bolą. Jesteśmy w rezerwacie przyrody Pilsko. Także tak łepetynę świdruje ten biały kolor, ta jasność, że aż żałuję, że nie wziąłem okularów ciemnych. Końcóweczka już. Jeszcze kawałek. Możecie mi wierzyć, ale jestem zmęczony. Dobra. Pilsko-polski szczyt. Polska część. Minęliśmy pilską granicę. Idziemy na słowacką stronę. Widać ołtarz. A ołtarz jest gdzie? Na szczycie Pilska. Niestety z widokami taka średniawka. No ale wiedziałem, na co się pisze. Wiedziałem, że będzie 100% pokrycia chmur. Więc szedłem dla samej drogi, dla samej przygody. Tam coś majaczy. Patrzcie, takie ładne chmurki przebijają. No ale nie ma opcji. Nie przetrze się to. No, ogólnie Pilsko to szczyt już parę razy przeze mnie odwiedzony. Lubię tutaj przychodzić. Jest tu dosyć klimatycznie. Przepiękne zachody słońca są. Ale z wami jestem pierwszy raz. Także postanowiłem was dzisiaj zabrać, żeby wam pokazać mój kawałek ulubionych gór. Ależ się cieszę, że to już końcóweczka. Zaraz będziemy zbiegać do schroniska. Tam się zatrzymamy na jakąś kawkę. Może zjemy jakieś placki. I będziemy udawali się na dół w kierunku parkingu. Także oj, będę zmęczony dzisiaj. Jeszcze z takich fajnych wypadów to przyszliśmy tu kiedyś na wschód słońca i mgła była tak przepotężna, że nie umieliśmy znaleźć ołtarza. Także bywają tutaj takie warunki. Podobnie jak na Babiej zresztą. Też tutaj bywa kapryśnie, bo tu jest wysoko. Jest 1500, więc jest stosunkowo wysoko. Nie widać kompletnie nic.
Patrzcie, jakie przepiękne formacje nawiane. No nic, posiedziałem 10 czy 15 minut na szczycie. Wypiłem herbatkę. Licząc, że może coś się zmieni na szczycie. Zobaczcie, ile ludzi. Także w związku z tym, że zrobiło się dużo ludzi, to robimy szybki odwrót i uciekamy do schroniska, bo skoro oni są tu, to nie będą w schronisku. Także zobaczymy. Jeszcze szybki rzut oka na znak. Proszę. No i już. I lecimy z powrotem. Tu panowie na skiturach. Oj, kiedyś próbowałem. Oj, próbowałem. Ale było śmiesznie. Można powiedzieć, że epizod skiturowy mam zaliczony. Marzy mi się nauczyć kiedyś dobrze jeździć na skiturach. Także jak jest jakiś cierpliwy instruktor, to zapraszamy do współpracy. Nagramy z tego film. Bardzo chętnie. Cześć. Uwielbiam ten fragment. Tam jeszcze, jak jest ładny widok, to widać babią. Ale dzisiaj nie ma szans. Dronem też nie byłoby co kombinować. Ani tu, ani gdzieś tam obok. Jest po prostu taka powłoka chmur. Cyk, cyk. I teraz śmigamy niebieskim w dół. Okej, czyli do schroniska i później odbijamy na zielony. Tak to było. Hala Miziowa 30 minut. A jak to w ogóle wygląda statystykowo? 8 km mi pozostało. Zrobione 16. No to zacnie, moi drodzy. Także jest spoko. O, znowu bym zgubił rękawiczkę, widzicie? Tak to się właśnie dzieje. Dobra. Idziemy. Kiedyś rozkminiałem temat, kto komu powinien mówić cześć na szlaku, no bo tak się przyjęło, że się jednak mówi. Się mówi dzień dobry, się mówi cześć. I kto komu powinien mówić. No i dotarłem do takiego fajnego artykułu. Teoretycznie powinna cześć mówić osoba idąca z dołu tej osobie, która idzie z góry. Dlaczego? Ponieważ w himalaizmie to była taka oznaka, wiecie, jeżeli ktoś schodził z góry, witający go z dołu niejako pokazywał mu szacunek jego osiągom. Więc to się tak przyjęło, że teoretycznie rzecz biorąc ten, który wchodzi, powinien się przywitać. A czasami bywa różnie, czasami nie witają się wcale. Wiecie, jak to jest. Cześć. Dzień dobry. Bo tutaj vlog widzę leci. Oczywiście, że tak. Telewizja, wszystko na żywo. Ekipa, widzicie, młode chłopaki krzyczą z daleka. Cześć. I tak to powinno wyglądać. Bądźmy dla siebie mili. Patrzcie, jakie mleko. Tam gdzieś są ludzie, ale ich nie widać, tylko słychać. No ale zobaczcie, nie? Musimy iść dalej prosto. Znaczy schronisko jest w lewą stronę, dobrze. A schronisko jest gdzieś tam. O, tam chyba się majaczy, jak się nie mylę. Szkoda, mogę stoptuty założyć. Ja pierdzielę. Mamy to. Mamy to. Cześć. Bufet na pierwszym piętrze. Idziemy na pierwsze piętro. Tup. Opuszczamy schronisko. Rozbiło mi się o drzwi, a się plucha robi. Czekajcie, włączę zegarek i możemy lecieć. Zjadłem sobie czosnkową i szarlotkę z bitą śmietaną. Także pycha. Nie nagrywałem, bo było trochę ludzi. A ja muszę zerknąć, gdzie my chcemy iść. Jezus, jak zimno. Pa. I zaraz będzie odbicie w lewo.
Tak, tutaj. A teraz zostały jakieś 2 godzinki i będę na dole. Czekajcie, bo narzuciłem tempo po tym jedzonku, a tymczasem dosłownie rzut beretem od schroniska, już go nie widać. O, doskonały ten szlak będzie. Piękne widoki. O, jaki ten wypad dzisiaj jest piękny. Zostało mi niecałe 7 kilometrów. Tak, zdecydowanie muszę częściej jeździć samemu. Fajnie to daje się skupić. Wiecie, trzymacie swoje tempo, znacie swoje możliwości. No, już dawno nie jeździłem sam i zapomniałem, że tak też można. Pewnie nie widzicie tego zejścia, ale nie ma co chojraczyć. Trzeba założyć raczki. Nie ma się co wygłupiać. Nie przepadam za raczkami. No ale w tym przypadku to must have. Bo zejście jest tak strome, że bardziej się umęczę bez nich niż w nich. Obuwie zmienione na bardziej galowe. Są kolce. Teraz można się mierzyć z tym zejściem. Jestem mokry jak kuna. Jest tak wilgotno tu na dole, że głowa mała. Po drodze były takie kawały lodu. Po prostu całe tafle lodu. Całe lodowiska takie. Dobrze, że raczki miałem. A teraz to wszystko obkapuję. A mnie zostało jakieś 500 metrów do samochodu. O, panie drogi. Dochodzimy już powoli do parkingu. Zaraz jeszcze wam podsumuję pod samochodem, bo nie mam jak za bardzo. Także jeszcze jak dojdziemy do auta, to sprawdzimy, czy koła całe, szyby, czy nie ma jakichś niepotrzebnych opłat. A bym sobie nogę skręcił. No, jestem w samochodzie. Żadnych zbędnych dodatków nie mamy, żadnych mandatów. Szyby w całości, koła w całości. Więc wszystko w porządku. Ogrzewanko już sobie chodzi. Także zaraz będę miał ciepło i sucho. Muszę tylko przebrać buty, bo wyglądam jak... nie powiem co. No, 1200 przewyższenia, więc też całkiem spoko. Dobry to był trip. Dobra, moi drodzy. Nie przedłużam, kończę. Także dzięki za to, że byliście. Zostawcie tam łapki, subskrypcje. Wyślijcie dalej. Wiecie, w dzisiejszych czasach wszystko pomaga. Także dzięki, że dotrwaliście aż dotąd i trzymajcie się do następnego 100 odcinka. Także myślę, że na 100 odcinek wymyślimy coś ciekawego. Także trzymajcie się, moi drodzy. Heja.